Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób podziela moją pasję w malarstwie. Nie zapominajcie kliknąć subskrybuj oraz dzwoneczek. Dzięki temu będziecie mieć dostarczane informacje o każdym nowym pojawiającym się filmie. Jeśli natomiast chcecie zostać moim patronem, będziecie dostawać często nowe filmy dotyczące szkolenia z malarstwa. Wystarczy rozwinąć opis na dole. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy skupiać się na namalowaniu górskiego pejzażu zimą. Znajdzie się na nim naprawdę wszystko. Poczynając od nieba, poprzez światło ciepłe, połączenie ciemnych, ciepłych oraz zimnych kolorów. Pojawią się oczywiście góry w tle, malowane szpachelką, następnie pojawią się laserunki, czyli kolejna technika. Będziemy mieli do czynienia z drzewami, z wodą, z różnego rodzaju roślinnością. Pojawi się też element architektoniczny. Będziemy pracować farbami akrylowymi na płótnie formatu 50 na 60 cm. Należy przygotować sporo tym razem kolorów. Będziemy pracować różnymi odcieniami błękitów, bielą, czernią, ale również brązami, różami, a nawet odrobina fioletu się tutaj znajdzie. Cały obraz ma być tak naprawdę ciepły i kolorowy, bo chcemy dzisiaj pokazać, że śnieg przybiera różnego rodzaju oblicza w zależności od oświetlenia. Może być ciepły, chłodny oraz mieć różne inne odcienie. Pracujemy dzisiaj pędzlami nylonowymi, płaskimi, ale również szczeciniakiem, gąbką i szpachelkami. Potrzebna będzie nam również na pewno ściereczka bawełniana, jak zawsze, i woda. W trakcie będziemy suszyć obraz, także warto jest również przygotować sobie suszarkę, aby przyspieszyć pracę. To wszystko w jednym obrazie już dzisiaj. Zapraszam więc Was serdecznie, pędzle w dłoń i bierzemy się do pracy. Przystępujemy do pracy. Na formacie 50 na 60 cm będziemy farbami akrylowymi wykonywać dzisiaj pejzaż zimowy. Pojawią się tutaj zarówno góry, jak i woda oraz oczywiście architektura. Dzisiaj malujemy bez żadnego kolorystycznego podkładu na po prostu białym, czystym płótnie i tak też zaczniemy. No, paleta jest dosyć ciekawa, popatrzcie, zarówno kolory chłodne, jak i ciepłe. Znajdują się na niej sporo bieli, różne ciekawe odcienie błękitów, oczywiście brązy, które również nam się pojawią. Będziemy w bardzo ciekawy sposób przełamywać barwy ciepłe z zimnymi. Zaczniemy od wprowadzenia linii horyzontu oraz namalowania nieba. Posłużą nam do tego pędzle nylonowe, płaskie, szczeciniaki różnego rodzaju, a także szpachelki, które oczywiście zawsze się gdzieś pojawiają. Można będzie użyć pędzla, który jest po prostu kupiony w sklepie budowlanym. Popatrzcie, to jest taki rodzaj nylonowego szczeciniaka, który bardzo w ciekawy sposób może pokazać nam topowanie drzew. Niewielkim pędzelkiem nylonowym, płaskim spróbujemy sobie określić naszą pozorną linię horyzontu. Mniej więcej w połowie obrazu będzie przebiegała nasza linia. Pojawi się też, tak jak już wspominałam, woda. Będzie to rzeka płynąca sobie z góry, gdzieś bezpośrednio, prosto z gór, taki właśnie górski potok piękny. Oczywiście musimy zwrócić tutaj uwagę na perspektywę, która jest bardzo istotna w obrazie, pokazująca odległość i plany. Tutaj pojawią nam się góry. Ja tak mniej więcej zasugeruję, na razie zaznaczę te górskie pasma. No
No i oczywiście pojawi się również chałupka, którą będziemy sobie później rozrysowywać gdzieś na tym poziomie. No i oczywiście zaczynamy od tego, co jest najdalej. Najdalej będzie niebo i trzeci plan z górami. Następnie będziemy pracować nad drugim planem, a to, co będzie najbliższe nas, będzie absolutnie najwyraźniejsze. Żeby łatwiej nam było pracować na takie czyste, sote płótno, należy wprowadzić sporo wody. Proponuję na początku z białą farbą stworzyć taką rzadką mieszankę. Wówczas wszystkie inne barwy będą na pewno się nam doskonale łączyły. Prowadzimy sobie fragmenty bardzo czystego nieba zimą. Oraz troszeczkę złamanych chmur. Bardzo ciekawy odcień błękitu, taki już lekko przełamany. Dodam odrobinę czerni. W niektórych miejscach spróbujemy go troszeczkę przygasić. Trzeba dobrze wyrobić kolor na palecie. Dodamy sobie też takiej siedy palonej, również na delikatne takie przygaszenie i zarazem ocieplenie. Taki błękit, który jest w zasadzie chłodnym kolorem, nie ma w sobie domieszek żółci, nie mamy więc problemu, że wejdzie nam kolor w zieleń. Do tego należy oczywiście unikać. Zobaczcie, zmienia się delikatnie kolor. Chciałabym, żeby w niektórych miejscach chmury były zróżnicowane. Dobrze, spróbujmy teraz delikatnie pędzlem nylonowym szerokim popracować nad połączeniem barw. Szmatka bawełniana oczywiście cały czas musi być pod ręką. Pędzle były wcześniej umyte, więc nadmiar wody oczywiście należy tutaj zniwelować poprzez wycieranie. I teraz bardzo, bardzo delikatnie spróbuję w taki sposób łączyć barwy, żeby pojawił mi się melanż, czyli takie bardzo łagodne, delikatne przejście. Nie chcę, aby niebo było za ciemne, więc staram się pozostawić te jasne płaszczyzny, tak aby były niezbrudzone ciemniejszymi barwami. I w różnych kierunkach teraz będziemy pracować. Dzięki pracy w różnych kierunkach nasze niebo będzie takie delikatniejsze zdecydowanie, ono będzie sprawiało takie wrażenie, by było po prostu pomalowane sprayami. Nie widać żadnych teraz ostrych granic, wszystko jest delikatnie takie roztarte i w zasadzie o to nam chodziło. Dopiero teraz na tak namalowanym niebie chciałabym dodać nieco więcej bieli, tak aby pokazać troszeczkę bardziej same kształty chmur nad górami, więc delikatnie powprowadzam sobie odrobinę bieli.
Od dołu leciuteńko rozetrę, ponieważ chmury zazwyczaj właśnie są bardziej wyraziste od góry, tam gdzie jest ostre, intensywne oświetlenie. Możemy sobie dołożyć teraz na tym etapie troszeczkę szpachelki. Ta szpachelka pozostawi nam taką bardziej intensywną biel, którą będzie również można odrobinę rozetrzeć. Szpachelka daje nam taką bardzo ciekawą strukturę chmur. Odpowiednio manewrując ją można pokazać w bardzo szybki sposób bardzo ciekawe rzeczy techniczne. Dodam sobie nieco błękitów również tą szpachelką. One mi nadadzą jeszcze dodatkowo takich ciekawych cieni od spodu. Tak, gdzie chcemy, aby farba się nam bardziej roztarła, po prostu wgniatamy tą szpachelkę jeszcze w mokrą farbę. Dobrze, i teraz znowu częściowo spróbujemy rozetrzeć. Użyję takiego szerokiego, poparcie ciekawego pędzla, który da mi przy okazji troszeczkę taką strukturę chropowatości. I jeszcze delikatnie tym takim mięciutkim, popatrzcie, neonowcem mogę jeszcze odrobinkę sobie przetrzeć tam, gdzie chciałabym uzyskać absolutną gładkość. Całkiem ciekawe rzeczy zaczęły nam się tworzyć na tym niebie. Chmury przybrały taką naturalną strukturę pierzastości. Gdzie nie, gdzie jeszcze dodam odrobinkę sobie bieli. Niebo jest tutaj niezwykle istotnym elementem. Powinniśmy tak samo intensywnie skupić się na samym pomalowaniu nieba, chmur, na kolorystyce, jak na całej reszcie, ponieważ właśnie niebo nadaje koloryt całemu obrazowi. Ono nadaje również nam światło, którym tutaj będziemy się później posługiwać. Dobrze, kochani, i teraz przejdziemy sobie do malowania gór.
Góry pomalujemy na początku, tworząc taki ciemniejszy zdecydowanie podkład. Użyjemy sobie do tego na razie po prostu szerszego takiego pędzla płaskiego nylonowego. Przede wszystkim kolorystyka podobna jak na niebie, w związku z tym na pewno wezmę ten kolor przygaszony niebieski i do tego koniecznie należy dodać odrobinę czerni. Tworzymy sobie taki ciemniejszy na początku odcień, na bazie którego będziemy sobie później pracować. Dodam również odrobineczkę takiego koloru turkusowego. To mi troszeczkę tak wzmocni całość. I mniej więcej takim ciemnym właśnie na początku kolorem, który będzie doskonałym podkładem, pomalujemy sobie w taki sposób góry, aby po prostu od razu zaznaczyć sobie ich kształty. Dodajemy troszeczkę wody, tak aby od razu te krawędzie były ostre. Teraz im niżej, tym będzie jaśniej. Tutaj w ogóle po tym powinna być mgła, w związku z tym będę sobie rozjaśniać ten kolor, również takim melanżem. I na koniec samą bielą. Ustalmy sobie kierunek światła w naszym obrazie. Proponuję, aby oświetlenie szło od górnego prawego rogu. Co w związku z tym? W związku z tym każde wzniesienie, każda góra od prawej strony będzie oczywiście jaśniejsza, natomiast od lewej ciemniejsza. Zbudujemy sobie taką tylną partię tych gór oraz to, co dzieje się tutaj bliżej nas, czyli pojawią się nam również takie bliższe nam elementy. Teraz użyjemy sobie szpachelki. Na razie wezmę sobie taką małą, niewielką szpachelkę i popracuję sobie generalnie nad takim pośrednim kolorem. Mamy dosyć ciemny podkład, który był nam potrzebny. Teraz popracujemy sobie, delikatnie pokazując strukturę na razie z obydwu stron podobną. Ułożymy sobie, w jaki sposób te góry nam się tutaj będą, patrzcie, układać, gdzie będą szczyty, w których miejscach, gdzie pojawi się cień, silny spadek. To będzie nasz taki pierwszy podkład. Dobrze. I teraz coraz jaśniej. Jaśniutki błękit, biel.
Popracujmy sobie teraz nad światłem, nad ośnieżonymi szczytami gór. Delikatnie dotykając szpachelką, tworzymy od razu bardzo ciekawe, złożone struktury, które pokazują nam właśnie sam kształt i materię skały. Dlatego szpachelka jest takim doskonałym właśnie narzędziem podczas pokazywania i malowania gór i skał. Dobrze, dodamy sobie teraz nieco większą szpachelką, troszeczkę jeszcze tych ciemnych elementów po drugiej stronie, tworząc takie delikatne kontrasty. Musimy jednak uważać, żeby nie było za ciemno, za czarno, ponieważ to są góry bardzo daleko od naszego wzroku położone. W związku z tym oczywiście mnóstwo gdzieś mgły, koloru nieba pojawia się już na górach jako sam ten główny koloryt. Oczywiście muszą być troszeczkę kontrastowe, bo dzięki temu my pokazujemy ich naturalny, właściwy kształt, ale należy to oczywiście robić ostrożnie. Później dobrze by było nawet po wyschnięciu delikatnie, na przykład gąbeczką potraktować niektóre miejsca tak, żeby sprawić wrażenie ich lekko zamglonych. Jeżeli ktoś nie będzie radził sobie z taką dużą szpachlą, oczywiście można spróbować mniejszą.
No i jeszcze delikatnie tej bieli z drugiej strony. Delikatnie właśnie tak przeciągając w taki sposób, aby szpachelka była minimalnie pomiędzy płótnem tak naprawdę, a w powietrzu. Możemy jeszcze właśnie uzyskiwać takie bardzo ciekawe struktury śniegu. Warunek jest taki, że ta szpachelka musi być naprawdę płaska, gładka, nie może być w żaden sposób tutaj chropowata, żadna zaschnięta farba nie powinna się na niej pojawić, ponieważ nie będziemy mogli uzyskać takiego właściwego wtedy przetarcia tą szpachlą. Trzeba to robić niezwykle ostrożnie. Po drugiej stronie też delikatnie gdzieś jeszcze ten śnieg może być widoczny. Te granice nie powinny być aż tak drastyczne. One powinny tak naturalnie po prostu przechodzić w ciemniejszy odcień, pokazując tam główne właśnie źródło światła. I mniejszą szpachelką jeszcze odrobinkę pracy. Mam tutaj taką właściwie pośrednią, ostro zakończoną. Nią też można bardzo ładnie sobie pomanewrować, szczególnie tutaj z krawędziami tymi górnymi. Ostrożna, dosyć subtelna praca, ale dająca bardzo takie ciekawe, zadowalające efekty podczas właśnie malowania skał. Także polecam Wam wszystkim naprawdę taką pracę z górami. Bardzo trudno jest wywołać tego typu efekty po prostu samym pędzlem. No dobrze, i teraz tutaj na dole powinna znaleźć się ta mgiełka, o której już mówiłam wcześniej. Możemy przetapować w bardzo podobny sposób jak chmury, po prostu tego typu pędzlem z białą farbą. Zobaczcie, one w pewnym momencie zaczynają po prostu wtapiać się w całość, gdzieś tam ładnie zanikać. Te wszystkie kolory tutaj na dole, one zaczynają ładnie wchłaniać się razem i tworzyć jeden taki po prostu delikatny ciąg. To samo wrażenie można w zasadzie uzyskać gąbeczką tak naprawdę. Więc jeżeli nie posiadacie takiego pędzla, to proponuję właśnie użyć gąbki. Dobrze, pozwólmy naszym górom nieco wyschnąć, natomiast skupimy się teraz na nałożeniu po prostu kolorystyki w dolnej partii obrazu. Tutaj przyda nam się znowu ten płaski nylonowy pędzel. Mamy do czynienia z zimą, więc będziemy pracować błękitami, bielami. Najpierw zrobimy taki sobie właśnie podobny podkład do tego, co się działo po prostu na niebie.
Dobrze. Dodamy sobie jeszcze troszeczkę ciemniejszych odcieni. Podobnie jak było przy górach, dobrze by było też tutaj od razu, żeby one się gdzieś nieco pojawiły. I położymy sobie pierwszy podkład pod nasz potok, który będzie naprawdę najpierw mocno ciemny. W związku z tym czarny kolor, turkus, i takim bardzo ciemnym kolorem, bardzo kontrastującym położymy sobie właśnie pierwszy podkład. Nie jest to czerń, popatrzcie, chociaż wydaje się być bardzo ciemnym kolorem. Użyję jeszcze odrobinę od razu tego koloru po to, żeby wzmocnić cienie na śniegu. I po drugiej stronie podobnie. W różnych kierunkach, po to, aby dobrze połączyć kolory. Śnieg będzie nachodził takimi oczywiście partiami ośnieżonymi, czyli zaokrąglonymi delikatnie na naszą wodę, więc tutaj też już jakby pierwszy tego typu podkład niech nam się pojawi. Jeszcze zjaśnień. To nam się przyda od razu do malowania wodą. Ona będzie, popatrzcie, taka od razu w delikatnych, różnych niemalże odcieniach. Wszystko można fantastycznie zrobić, dopóki farba jest jeszcze mokra. Później będziemy już po prostu na tych podkładach oddzielnie musieli pracować. Przetrzemy sobie jeszcze ten fragment. Dobrze, moi kochani, na tym etapie musimy wysuszyć nasz obraz, ponieważ będziemy próbować troszeczkę przyćmić mgłą trzeci plan, zanim przejdziemy do planu drugiego, do drzew, do architektury, która będzie delikatnie przysłaniała te góry. Dlatego też teraz powinniśmy wysuszyć, a ponieważ są to farby akrylowe, oczywiście możemy sobie na to pozwolić w ciągu jednej chwili mieć ten cały obraz suchy i przejdziemy do kolejnego etapu.
Obraz został już wysuszony. Teraz będę wprowadzać jasne, ciepłe kolory, ponieważ nie chciałabym, aby nasz pejzaż był po prostu tylko w błękitach, w bielach, w czerniach, ale chciałabym, żeby pojawiło się również troszeczkę ciepła, słońca, zarówno na niebie, na górach, jak i w wodzie, w której się to wszystko będzie pięknie odbijało. W związku z tym użyję sobie teraz gąbki kuchennej, którą delikatnie nawilżę i spróbujemy sobie wprowadzić delikatne najpierw kolory tutaj jeszcze na niebie, ocieplając je leciutko. Robię sobie najpierw delikatnie biały podkład, żeby kolory błękitne nie przebijały za bardzo, ponieważ zawsze można się obawiać jakiegoś efektu zieleni. W związku z tym zawsze bezpieczniej jest delikatnie jeszcze wprowadzić biało. Teraz na tą biel leciuteńko użyję koloru takiego cielistego. To jest taki piękny, cielisty róż. On nam nigdy nie będzie wchodził tutaj w reakcję z błękitami w stronę właśnie zieleni, więc jest bardzo bezpieczny. On nam tutaj bardzo ładnie będzie ocieplał wszystko. Wprowadzam leciutkie, delikatne laserunki, czyli takie bardzo cieniutkie warstwy, które nie niszczą mi tego, co namalowałam wcześniej, czyli struktury tutaj tych chmur. Odrobinkę fioletu dodamy również, jako takiego dodatkowego koloru, ponieważ ten flash bardzo pięknie, czyli ten kolor cielisty, pięknie łączy się właśnie z takimi bladziutkimi fioletami. To nam właśnie doda takiego ogólnego koloru całej pracy i pięknego również ciepłego światła. Dodamy teraz odrobinę żółci, ale to jest taka bardzo jasna i bardzo blada żółć. W momencie, kiedy ona się pojawia na tym naszym flashu, na tych fioletach, również bardzo tak ładnie i czysto zaczyna się prezentować. Łączymy sobie to oczywiście jeszcze z bielą. Rozświetlamy w odpowiedni sposób. Popatrzcie, manewrujemy tak bardzo leciutko, bardzo delikatnie wtedy tą gąbeczką w różnych kierunkach, tak aby chmury, to niebo wyglądały jak najbardziej naturalnie. I aż gdzieś do tego miejsca one mogą leciuteńko łapać, popatrzcie, nam to światło. Czyli łączymy sobie różne techniki. Najpierw pracowaliśmy sobie szpachelkami, tworząc grube struktury, natomiast teraz już bardzo subtelnie, bardzo delikatnie po wysuszeniu możemy wprowadzać sobie delikatne zmiany, po prostu kolorystyczne. Leciutko spróbuję również wejść teraz na góry. Możemy to zrobić jeszcze delikatnie, takim, popatrzcie, takim pędzelkiem czyściutkim, maczanym leciuteńko w wodzie, tworząc właśnie takie lekkie jeszcze oświetlenia tych kolorów. Te góry mogą złapać również takiego delikatnego, ciemnego brązu, który może nam się pojawić gdzieniegdzie w taki naturalny sposób, jako właśnie laserunek. Musimy tutaj uważać, żeby to naprawdę była tylko odrobinka wtedy farby i na przykład w tych miejscach, które były zacienione, leciuteńko ciągnąc dosłownie pędzelkiem, taką mgiełką, nadajemy takiej ciepłoty tym górom dodatkowej.
Możemy również ściągać samą wodą poparcie nadmiar jakiejś farby, jeżeli uznamy, że jest jej gdzieś za dużo. I to są właśnie laserunki, które fantastycznie również wyglądają na różnych już gotowych strukturach, które oczywiście muszą być najpierw wysuszone. Dzięki tym zabiegom obraz robi się od razu znacznie ciekawszy kolorystycznie i oczywiście cieplejszy. Dodam jeszcze troszeczkę bieli gdzieniegdzie tutaj w tych chmurach. Chcę troszeczkę zagubić ich taki zbyt mocny koloryt, ponieważ no, mamy oczywiście do czynienia, tak jak już Wam mówiłam wcześniej, z tym trzecim planem. W związku z tym szczególnie to, co jest z tyłu, powinno być lekko zaćmione. I teraz możemy to bardzo ładnie właśnie taką mgiełką korygować. Na pewno nieraz widzieliście w górach, że te partie skał, które są naprawdę bardzo daleko, one są prawie w pewnym momencie zbliżone zupełnie do nieba, także gdzieś one się zaczynają nam wręcz zlewać z całym niebem. Im dalej, tym mniej kontrastu. Chcę sprawić takie wrażenie, że stąd padają również takie mocne strumienie światła, które oblewają nam częściowo właśnie te góry i ten nasz krajobraz. Z dużą ilością wody, takie bardzo delikatne pociągnięcie pędzla. Musimy to wykonać na tym etapie, zanim pojawi się roślinność. Dobrze, i jeszcze tutaj na dole taka delikatna mgiełka, o której już mówiłam wcześniej. Teraz spokojnie możemy sobie pomanewrować taką mgłą, ponieważ wszystko już jest pięknie wyschnięte. W ten sposób również pokazujemy doskonale tą dużą odległość między tym, co widzimy. Jeszcze leciuteńko przyjmie tutaj te kolory, żeby nie były zbyt agresywne. Warto jest podsuszać czasami prace, szczególnie właśnie akrylowe, które dają nam taką możliwość, ponieważ można bardzo pięknie dodatkowo jeszcze sobie później pomanewrować, popracować, poprawić niektóre elementy.
tutaj od razu zrobię więcej światła, ponieważ to światło będzie intensywnie nam się odbijało w naszej wodzie. Oczywiście nad naszym strumieniem jeszcze sobie będziemy tutaj intensywnie pracować, a na razie tylko odrobinę dodaję po prostu światła. Dobrze. Teraz etap naszego tutaj lądu, gdzie pojawi się śnieg, na którym będą rosły piękne drzewa. I pojawi się za chwilę nam chatka. Tutaj sporo również śniegu, w różnych odcieniach oczywiście. Dlatego tak bardzo potrzebne nam były wcześniej te podkłady z błękitami stonowymi. Dobrze, zbudujemy sobie teraz domek. Postaram się go najpierw delikatnie rozrysować. Będzie to taka po prostu górska, typowa chatka. Gdzieś mniej więcej na tym poziomie. Niewielka. Górskie chatki są o tyle charakterystyczne, że mają takie bardzo długie dachy w zasadzie. Niewiele wystaje tak naprawdę spod nich tego drewienka, więc zimą sprawiają takie wrażenie prawie w całości pokrytych śniegiem. Spróbujemy sobie od razu stworzyć taką strukturę, charakterystyczny belek poukładany w odpowiedni sposób. Sporo oczywiście wody, aby stworzyć w miarę proste kreseczki cienkie. Tutaj sporo cienia pod spodem. Niech to sobie chwileczkę podsycha, natomiast my położymy sobie już na dachu oczywiście sporo śniegu. Bardzo cieniutkim pędzelkiem z taką ostrą końcóweczką możemy pokazać troszeczkę jaśniejszych jeszcze elementów.
Sporo cienia pod spodem, no i oczywiście jeszcze gdzieś kominek. Tutaj też różne odcienie oczywiście powinny się nam pojawić. Gdzieś jakiś błękit, chłód idący jako cień od śniegu. Odrobinę cienia zrobimy dookoła. I jeszcze szpachelką delikatnie nałożymy troszeczkę więcej takiego czystego, białego śnieżku, podobnie jak to robiliśmy malując góry. Kantem szpachelki możemy jeszcze delikatnie wyciągnąć jakieś światełka. No dobrze. I jeszcze sporo gdzieś śniegu, oczywiście tutaj dookoła. Teraz widać cały potężny ogrom naszych gór. Jak delikatnie unosi się dymek z komina. No i cóż, zaczynamy budować teraz drzewa. Na początku wyznaczę je delikatnie szpachelką, czyli gdzie będą się znajdowały, jakiej będą mniej więcej wielkości. Te, które pojawią się za domem, muszą być zdecydowanie mniejsze, ponieważ są daleko. Mniej więcej właściwa wysokość. Delikatnie spróbujemy je teraz zbudować. Możemy je spróbować zbudować na przykład takim płaskim zupełnie pędzelkiem. Najpierw ciemnym kolorem, czyli tworzymy sobie taki odcień, na przykład turkusu, który nam się gdzieś tutaj wcześniej pojawił. Możemy dołożyć odrobinę ochry i czerni. Powstanie nam w ten sposób taka bardzo ciemna, przełamana zieleń. I leciutko dotykając w bok, po prostu zaczynamy tworzyć sobie kształty właściwe właśnie dla tych drzew. Tak leciuteńko można przecierać. Pędzel powinien być tak delikatnie nawilżony.
Oczywiście należy również ośnieżyć te drzewa. Za chwileczkę będziemy to robić. Na razie kładę taką pierwszą, nieco ciemniejszą, ich naturalną warstwę koloru. I tak, zanim farba wyschnie, proponuję delikatnie szpachelką z ostrą krawędzią gdzieniegdzie pokazać pnie tych drzewek. Niektóre miejsca są odsłonięte. Można też delikatnie na tym etapie wyciągnąć jakieś elementy szczegółowe, na przykład gdzieś fragmenty odsłoniętych gałązek. Tak bardzo delikatnie, naturalnie wtedy zawsze później wygląda. Bardzo trudno jest zrobić tego typu tak cieniuteńkie, delikatne elementy po prostu samym cienkim kołankiem. Szpachelka, dopóki farba jest mokra, doskonale po prostu odsłania miejsca i można bardzo ładnie popracować nad takimi detalami. To samo tutaj. Muszę to robić na bieżąco, zanim namaluję wszystkie drzewa. W innym przypadku farba z cienką warstwą dosyć szybko wysycha i nie można już by było jej zetrzeć tą końcówką szpachelki. Mamy pierwszą partię drzewek. Teraz dobrze by było delikatnie je ośnieżyć. Wezmę sobie drugi czysty pędzelek, delikatnie nabiorę bieli i spróbuję teraz gdzieniegdzie narzucić troszeczkę śniegu. Oczywiście w taki sposób, żeby nie zagubić tego wszystkiego, co przed chwileczką robiłam. Chciałabym, żeby tylko niektóre partie w sposób taki naturalny były po prostu lekko ośnieżone. Delikatnie, leciutko, gdzieniegdzie. No dobrze, rzućmy troszeczkę więcej śniegu. Tutaj z tyłu chciałabym, żeby pojawiły się w tle również drzewa, więc spróbujemy sobie w ten sposób również naszkicować najpierw ich wielkość. W podobny sposób, zmieniając tylko delikatnie kolor na taki bardziej stonowany. Spróbujemy sobie znowu nanieść w podobny sposób. Samą ich strukturę.
One będą tutaj w tle, będą nieco przysłonięte, więc muszą być takie dosyć delikatne. Najpierw podkład. Teraz wydrapiamy troszeczkę tych elementów. I ciuteńko je ośnieżymy. Traktuję je bardzo delikatnie, ponieważ przed nimi pojawi się inne, dużo większe drzewo, które musi być bardziej zdecydowanie intensywne w kolorze i w wyglądzie, dlatego też one nie mogą jak gdyby ingerować z tym drzewem. Nie będą z nim za bardzo konkurowały, jeżeli będą takie właśnie bardzo delikatne, ale chcemy pokazać, że tam z tyłu również coś się jeszcze dzieje i jakieś drzewa rosną. Dobrze, i to, o czym mówiłam tutaj, na pierwszym planie chcę, żeby pojawiło mi się takie spore drzewo. Ono będzie już od tego miejsca w zasadzie szło do góry, a ponieważ jest duże, musi być również wysokie. I na tym drzewku się bardziej skupimy. Weźmiemy sobie teraz szerszy pędzel. Najpierw takie ciemne tło.
wprowadzam teraz troszeczkę takiej delikatnej zieleni, zgniłej pomiędzy zielenią, troszeczkę brązem. Nadam lekkiego ciepła, ponieważ to drzewo jest w zasadzie prawie na pierwszym planie. Jest ogromne w porównaniu z innymi i też powinno mieć bardziej intensywny, czysty kolor. Musimy odrobinę teraz popracować jeszcze nad samym pniem, pokazując jego fragmenty. Tworzę taką mieszankę tutaj kolorów. Jeśli jakieś bardzo takie cieniuteńkie, samą dosłownie z końcóweczką pędzelka fragmenty pojawiających się jakichś gałązek. Będziemy delikatnie też ośnieżać. Na razie popracuję sobie troszeczkę takimi błękitami. Ponieważ śnieg, tam gdzie będzie oczywiście cień, po lewej stronie powinien być właśnie wchodzący w odcienie błękitów. On będzie przybierał nam różną kolorystykę w zależności od tego, czy jest w oświetleniu, czy w cieniu. Będzie nam się w bardzo różnorodny tutaj sposób układał. Pamiętajmy również, że każde drzewo jest trójwymiarowe, nie jest płaskie, w związku z tym gałęzie widoczne są również skrótem z przodu. Częstym takim błędem, który pojawia się podczas malowania drzew, jest to, że my traktujemy tylko prawą i lewą stronę. Natomiast efekt tego jest taki, że mamy wrażenie, że drzewo zostało po prostu pokazane w przekroju. Nakładam sobie najpierw błękity, potem po prawej stronie będę zdecydowanie rozjaśniać, bo tutaj przecież idzie nam bardzo piękne, mocne i ciepłe światło.
jeszcze pokażemy, gdzie nie, gdzie takie jaśniejsze wewnętrzne elementy przebijającego gdzieś pnia. Cieniuteńki gałązek. Możemy spróbować takie gałązki wykonać również malutką szpachelką. Kancikiem szpachelki najlepiej jest to zrobić. Takie delikatne, bardzo subtelne gałązeczki, które gdzieniegdzie po prostu wyłaniają nam się spośród tego gąszcza tych zasp śnieżnych, niemalże położonych na drzewie. One nadają takiego elementu jeszcze dodatkowego realizmu. Możemy też delikatnie jeszcze wydrapać, dopóki ta farba, poparcie, jest mokra. Pod spodem jest kolor niebieski, delikatny, jaśniejszy, więc one również będą takie bardzo subtelne. Dobrze, teraz dodamy sobie zdecydowanie więcej bieli. I też możemy popracować nadal tym małym pędzelkiem, tym kołoneczkiem, ośnieżając drzewo bardziej, oczywiście od prawej strony. Dodajmy sobie teraz trochę szpachli. No dobrze. Teraz nadamy sobie więcej, zdecydowanie jeszcze tutaj śniegu. To, co będzie cieniem, pozostawimy z mniejszą ilością tej bieli. Po prostu będzie dobrze przebijało nam tło.
stronie wyznaczymy sobie również już teraz tak bardziej konkretnie ten brzeg. Dobrze, wprowadzimy sobie teraz troszeczkę koloru do naszej wody. Pracujemy sobie troszeczkę również wodą, farbą, wodą. Możemy uzyskać bardzo ładne, takie gładkie przejścia. Podkład jest dobrze wysuszony już. Prowadzimy sobie sporo tutaj cienia. Zmiana kierunku. I rozjaśniamy, ale pracujemy również tą żółcią, która nam się pojawiła tutaj na niebie, bo ona się właśnie będzie odbijać w wodzie. Na tym etapie możecie sobie wjeżdżać nawet delikatnie jeszcze na ten ląd. Najważniejsze, żebyśmy sobie poradzili z dobrą, naturalną taflą wody i jej odbiciami. Teraz pędzelkiem będziemy manewrować sobie tutaj zmianę troszeczkę kierunku, w jakim będzie płynęła woda, ponieważ mamy do czynienia ze strumieniem górskim, który gdzieś tam przecież płynie nierówno, opiera się na jakichś większych kamieniach, które tutaj też pokażemy, więc zaczyna ta woda mieć również jakieś zawirowania.
Woda musi mieć zupełnie inną strukturę niż cała reszta obrazu. Musi być bardzo gładka, więc dosyć szybko i tak ekspresyjnie namalowana, dopóki farba nie zdąży nam wyschnąć. Woda posiada w sobie oczywiście wiele świateł, które nam się odbijają i my tutaj też możemy stworzyć takie wrażenie tych światełek. Tutaj muszą się pojawić różne takie dodatkowe jakby zaspy, elementy tego śniegu, które częściowo wychodzą gdzieś do tej naszej wody. I to samo po tej stronie. Spróbujemy je w jakiś sposób zróżnicować.
Dobrze, dodajmy sobie teraz nieco bieli jeszcze szpachą. Nieco mniejszą szpachelką. Dobrze, po tej stronie pojawią nam się krzaki, tak aby nie było zbyt puste oczywiście. Możemy je fantastycznie zbudować sobie na przykład właśnie szpachelką. Jeśli farby jest dosyć dużo pod spodem, warto jest tego typu cieniutkie rzeczy robić właśnie kantem szpachelki. W innym przypadku ta farba po prostu, jeżeli jej nie wysuszymy, z całą pewnością nam się rozmyje. Dodamy sobie troszeczkę tutaj tego ciepła, tak
tak aby pokazać, że światło, które idzie stąd, bardzo ciepłe, pięknie również oświetla nam tego typu elementy. Dużo takich cieniutkich, drobnych gałązeczek. Jeszcze pędzel taki delikatny do tatowania. Chciałabym zbudować jeszcze odrobinę tutaj takich krzaczków, które będą również do naszej choinki. Tak, aby jeszcze delikatnie urozmaicić tutaj ten fragment schodzącego lądu w stronę wody. Pokażemy również, że tutaj rośnie dużo różnej właśnie roślinności, dużo przebija gdzieś się gałązek między tym śniegiem. To może być delikatnie właśnie ośnieżone w taki sposób. I to samo tutaj, gdzieniegdzie może pojawić się jeszcze śnieg.
I jeszcze kilka jakichś od tego wychodzących drobnych gałązeczek, trawek przybijających się gdzieś. Mamy tutaj do czynienia z pierwszym planem, więc warto jest jeszcze pokazać kilka jakichś wypracowanych drobiazgów. No dobrze, moi kochani. Myślę, że możemy kończyć nasz dzisiejszy zimowy pejzaż. Mamy góry, mamy ciepłe barwy, chłodne barwy, mamy mocne padające światło i oczywiście charakterystyczną roślinność. Mamy również wodę, więc chyba wszystko, co możliwe, znalazło się w tym naszym dzisiejszym zimowym górskim pejzażu. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i oczywiście zapraszam do kolejnych filmów.